O, ta jest ładna. I ta. No ta też. Albo nie. Może zróbmy sobie stację odzysku czynnika. Ale zanim przejdziemy do budowy, warto byłoby mieć choćby minimalne podstawy teoretyczne. Stąd niewielka ilość teorii. Ci z Państwa, którzy chcieliby poczytać daleko więcej, odsyłam do Vademécum odzysku czynników chłodniczych. Autorami są Denis Clody i Frederick Sauer. Ponad 250 stron o, wydawać by się mogło, absurdalnie prostej czynności. Mądra książka mówi, iż odzysk to operacja ściągnięcia czynnika chłodniczego z eksploatowanych, naprawianych, ale również i złomowanych urządzeń lub w trakcie procesów produkcyjnych i gromadzenia go w zewnętrznym pojemniku bez oczyszczania i kontroli jakościowej tej substancji. Na marginesie z tym oczyszczaniem to nie do końca prawda, bo przecież w procesie odzysku stosuje się filtry odwadniająco-odkwaszające, a te mogą składać się z materiału porowatego zatrzymującego cząstki stałe. Dalej książka mówi, iż operacje przeprowadzone podczas odzysku czynników chłodniczych wymagają stosowania 3 rodzajów sprzętu. Specjalistycznych dwuzaworowych butli do odzysku, stacji odzysku oraz narzędzi pomocniczych. Sama czynność odzysku czynnika chłodniczego z instalacji obejmuje ściągnięcie czynnika bez zmiany jego stanu, składu, co osiąga się za pomocą sprężarki instalacji chłodniczej lub stacji odzysku. Tu na marginesie czynnik z serwisowanej instalacji stricte chłodniczej można ściągnąć do butli, ale można też zamknąć czynnik chłodniczy w zbiorniku na ciecz. By zamknąć czynnik w instalacji chłodniczej, zamykamy tak zwany zawór królewski na wyjściu zbiornika cieczy, rotoloka, i włączamy sprężarkę, która zrobi robotę, czyli przetłoczy pary, które zostaną skroplone w skraplaczu i w efekcie znajdują się w zbiorniku na ciecz. Końcówkę w przypadku dużych układów można odzyskać stacją, ale najczęściej takie układy mają zawory kulowe, które umożliwiają odcięcie wymaganych części instalacji i ich serwis. Dalej, przetłoczenie tego odzyskiwanego płynu do specjalistycznej butli przeznaczonej do gromadzenia czynnika pochodzącego z odzysku, wykorzystania osprzętu pomocniczego w celu uzyskania dostępu do odpowiednich przewodów instalacji, czyli klucze, zaworki otwierające, podłączenia do niej butli i stacji odzysku oraz całkowitego opróżnienia samej stacji odzysku. Klasyfikacja. Urządzenia przeznaczone do odzysku można sklasyfikować według metody przepompowywania czynnika. I chodzi tu dokładnie o jego fazę ciekłą lub parową. Niektóre ze stacji odzysku mogą wykonywać obie te operacje. Schody. Istnieją 2 sposoby potraktowania odzyskanego czynnika chłodniczego, mianowicie jego ponowne użycie lub ostateczne zniszczenie. Określenie sposobu obróbki umożliwiającego ponowne użycie czynników wymaga oczywiście ustalenia kryteriów definiujących pojęcie jego czystości oraz obecności w nim najczęstszych zanieczyszczeń wraz z dopuszczalnymi ich poziomami. Jest to o tyle istotne, bo zanieczyszczenia w czynniku chłodniczym posiadają swoje źródło, prowadzą do awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia chłodniczego, posiadają standardowo określone wartości progowe, dają się wykryć metodami analitycznymi, można je usuwać, zmniejszając ich zawartość poniżej ustalonych progów i mogą być czasami niemożliwe do usunięcia w sposób opłacalny ekonomicznie. Wtedy rozsądnym być może lub koniecznym będzie zniszczenie zanieczyszczonego nimi czynnika. Przyjrzyjmy się tym zanieczyszczeniom. Woda.
Z niektórymi czynnikami chłodniczymi woda tworzy zalążki stałe nazywane hydratami, które mogą zatykać zawory i małe otwory, w szczególności w elementach rozprężnych. Woda jest również substancją sprzyjającą szeregowi reakcji katalitycznych. Reakcje układów, w których bierze udział czynnik chłodniczy oraz metale będące elementami konstrukcyjnymi instalacji mogą prowadzić do utworzenia tlenków i kwasów o działaniu korodującym. Dlatego właśnie zawartość wody w czynnikach syntetycznych należy utrzymywać na najniższym możliwym poziomie. W celu ograniczenia tej zawartości w instalacji stosuje się filtry odwadniacze, które zatrzymują cząstki wody wewnątrz porowatego materiału wypełniającego te aparaty. Olej. W tym przypadku należy odróżnić zanieczyszczenia agresywne od obojętnych. Świeży olej, dobrany odpowiednio do danego rodzaju czynnika chłodniczego, służy do smarowania sprężarki i nie jest składnikiem agresywnym dla tego czynnika. Może się on jednak w niedługim czasie stać ośrodkiem, wokół którego będą koncentrować się różne agresywne zanieczyszczenia, takie jak woda, kwasy lub cząstki stałe. Następnie gazy nieulegające kondensacji, nieskraplające się. Gazy nieulegające kondensacji w warunkach działania urządzenia chłodniczego to najogólniej gazy obecne w powietrzu, w tym przede wszystkim azot i tlen. Tlen wykazuje w układzie działanie agresywne. Prowadzi on do tworzenia tlenków i uczestniczy w reakcjach katalitycznych. Azot jest gazem obojętnym, zatem nie wywiera bezpośredniego działania agresywnego, na przykład na materiały konstrukcyjne urządzenia. Kwasy. Powstawanie kwasów wywołane jest katalityczną reakcją rozkładu czynników chlorowcopochodnych. Zachodzą w obecności wody i tlenków, szczególnie gdy znajdują się one w warunkach wysokiej temperatury. Typowe kwasy powstające w obecności czynników chłodniczych to kwas solny i kwas fluorowodorowy, które są silnie agresywne wobec metali. Stąd też utrzymywanie niskiej zawartości kwasów w instalacji jest warunkiem koniecznym jej długiej żywotności. Zanieczyszczenia, pochodzące ze spawania, cięcia, montażu. Ilości tych zanieczyszczeń mogą się w znacznym stopniu zmieniać w zależności od podjętych środków ostrożności podczas wykonywania tych operacji technologicznych. Na przykład, jeżeli lutowanie prowadzi się w osłonie krążącego w rurze azotu, wówczas na pewno nie utworzą się na wewnętrznej powierzchni metalu, miedzi, tlenki. W przeciwnym razie warstwa utworzonych tlenków oderwie się od powierzchni z chwilą, gdy będzie ona omywana przez przepływający czynnik chłodniczy. I tu wtrącenie i mały konkurs. W jaki sposób dokonać ostatniego lutowania elementu w układzie, jeśli nie jest możliwe użycie krążącego w rurze azotu, bo nadciśnienie nie pozwoli na wykonanie poprawnej spoiny? Platerowanie miedzią. Jeżeli olej i czynnik chłodniczy nie są właściwie dobrane do instalacji zawierającej elementy miedziane, wówczas dochodzi do przemieszczenia się w niej drobnych cząstek tego materiału. Cząstki te osadzają się przede wszystkim w sprężarce, a w niej w układzie smarowania, głównie na łożyskach wału korbowego, na zaworach i na płycie montażowej zaworów. Zjawisko to nazywane jest platerowaniem miedzią. Platerowanie miedzią może być powodem poważnych awarii, takich jak niedostateczna szczelność zaworów, odłożona warstwa miedzi może się także oderwać podczas uruchamiania sprężarki. Cząstki stałe, a więc pochodzące ze zużycia części. Zużywanie się części współpracujących na zasadzie mechanicznej prowadzi do powstawania drobnego proszku metalicznego, który po przedostaniu się do sprężarki tworzy w obudowie osad w postaci szlamów.
Wyposażenie. Stacja odzysku, manometry, węże chłodnicze, pompa próżniowa, butla na czynnik oraz elektroniczna waga i schemat. Odzysk fazy parowej czynnika z użyciem stacji odzysku polega na zmniejszeniu ciśnienia w układzie poniżej ciśnienia odpowiadającego temperaturze zewnętrznej, dzięki czemu następuje odparowywanie czynnika chłodniczego. Mamy instalację, w której chcemy odzyskać czynnik. Do zaworu przyłączamy filtr, wyłącznik niskiego ciśnienia, zawór odcinający elektromagnetyczny, następnie stację odzysku, która zawiera w sobie sprężarkę, skraplacz, a do stacji podłączamy filtr, odwadniacz i na końcu butla do odzysku. Filtr na wejściu zabezpiecza elementy stacji odzysku. Para zasysana przez sprężarkę stacji odzysku jest sprężana, trafia na chłodzony powietrzem skraplacz, w którym czynnik się skrapla i w postaci cieczy poprzez filtr odwadniacz trafia do butli. W momencie osiągnięcia ciśnienia minimalnego wyłącznik niskiego ciśnienia wyłączy sprężarkę stacji odzysku, kończąc cały proces. W przypadku odzysku cieczy czynnika chłodniczego poprzez odparowanie cieczy z instalacji przy użyciu stacji odzysku proces wygląda podobnie. Mamy instalację, gdzie stacja odzysku podłączona jest pod zawór królewski, a więc na tymże zaworze występuje tylko ciecz, z uwagi na to, iż rura zaworu zanurzona jest w czynniku chłodniczym, a w zasadzie to dotyka dna zbiornika na ciecz. Później mamy przewód zawierający filtr chroniący stację odzysku, następnie wyłącznik niskiego ciśnienia, zawór odcinający elektromagnetyczny, parownik, w którym przepływające powietrze ogrzewa ciecz czynnika chłodniczego zassaną z systemu. Tu następuje jej odparowanie. Pary trafiają na odolejacz, skąd w końcu zostaną zassane przez sprężarkę stacji odzysku, a w sprężarce następuje sprężanie par czynnika chłodniczego, które w efekcie trafią na skraplacz, gdzie przepływające powietrze ochłodzi pary, skraplając je i w postaci czynnika już w fazie cieczowej poprzez filtr odwadniacz trafia do butli do odzysku. W momencie osiągnięcia ciśnienia minimalnego wyłącznik niskiego ciśnienia wyłączy sprężarkę stacji odzysku, kończąc proces. A skoro udało się nam przejść przez całość 1% teorii, którą należałoby przyswoić przed budową, to chyba czas najwyższy budowę zacząć. Pomysł na stację odzysku fazy parowej jest taki. Na ssaniu będą dwa zaworki Schroedera. Jeden z nich będzie służył do przyłączenia węża do instalacji, z której będzie odzyskiwany czynnik. Drugi zaworek Schroedera będzie służył do podłączenia manometrów, w tym wypadku niskiego ciśnienia. Zaworki będą spięte kolektorem, który będzie podłączony do dołu odolejaczo-parownika. Odolejacz-parownik będzie po pierwsze zabezpieczał sprężarkę naszej stacji odzysku przed ciekłym czynnikiem, a po drugie będzie zbiornikiem na ewentualny olej, który pojawi się nam w trakcie odzysku czynnika chłodniczego. Aby nasz odolejacz-parownik spełniał obie funkcje, musi mieć od dołu kolejny zawór Schroedera umożliwiający odzysk oleju. Musi mieć też element, który będzie umożliwiał odparowanie ewentualnej cieczy, która może do niego trafić. Tym elementem będzie samoregulujący kabel grzewczy owinięty szczelnie wokół odolejacza. Całość następnie zostanie owinięta kilkukrotnie taśmą kauczukową. Od góry odolejacz-parownik będzie połączony z przyłączem ssawnym sprężarki. Następnie przyłącze tłoczne sprężarki połączone zostanie z chłodzonym powietrzem skraplaczem, na którego wyjściu będzie oczywiście kolektor zawierający dwa zaworki Schroedera. Jeden z nich będzie służył do przyłączenia węża do butli, do której będzie odzyskiwany czynnik poprzez zewnętrzny filtr odwadniacz. Drugi zaworek Schroedera będzie służył do podłączenia manometrów, w tym wypadku wysokiego ciśnienia. Ale tu uwaga, na takim filtrze po procesie odzysku zostaje sporo.
naprawdę sporo czynnika w postaci cieczy, więc warto po zakończeniu procesu zastosować sztuczkę umieszczenia takowego filtra powyżej butli, ale również podgrzania filtra choćby opalarką. Celem jest zmuszenie czynnika, który tu znajduje się w postaci cieczy do odparowania, a rozprężająca się para spowoduje przemieszczenie cieczy do zbiornika, butli. A część druga budowy stacji odzysku już niebawem. Dziękuję za poświęcony czas i pozdrawiam serdecznie.